Zapraszam na zestaw Przetrwania na Halloween, czyli jeden film, jedna gra i jeden komiks, które idealnie wpasują się w najstraszniejszą noc w roku. Bez spoilerów, same konkrety. Przedstawię Ci zestaw, do którego sam co roku wracam. Jeśli chcesz, możesz doświadczyć wszystkich tych tworów w jedno popołudnie. Zacznę od jednego z najbardziej niedocenionych i kontrowersyjnych filmów z kultowej serii, czyli Halloween 3 – Season of the Witch. Seria Halloween, zapoczątkowana w 1978 roku, stała się prawdziwym fenomenem w dziejach horroru. Pierwsza część to niskobudżetowy, niezależny film o Michaelu Myersie, powracającym do rodzinnego Haddonfield. Uchodzi za dzieło, które wręcz wynalazło konwencję slashera, inspirując dziesiątki naśladowców. Zamaskowany, milczący zabójca Michael Myers stał się ikoną popkultury, a kolejne sequele i rebooty, aż 13 filmów na przestrzeni ponad 4 dekad, utwierdziły pozycję serii jako obowiązkowej pozycji dla fana gatunku. Jednak nawet w tak znanej serii znalazł się epizod wyjątkowy, który z czasem stał się czarną owcą franczyzy. Tym epizodem jest trzecia część. Po dwóch pierwszych filmach skupionych na Michaelu Myersie, twórcy postanowili podążyć w zupełnie nowym kierunku. Zakończenie Halloween 2 dało Myersowi definitywny finał. Reżyser John Carpenter od początku nie planował ciągnąć w nieskończoność tej samej historii. Zamiast tego pojawiła się wizja przekształcenia serii w antologię horroru, z których każdy następny film rozgrywałby się w okresie Halloween. Trzecia część miała być pierwszym eksperymentem w ramach takiej antologii. Filmu powiązanego z marką Halloween jedynie poprzez tematykę święta, a nie poprzez postać Michaela Myersa. Twórcy trójki od początku planowali coś innego niż typowy slasher. I rzeczywiście, Season of the Witch znacząco odbiega tematyką od reszty cyklu, co nie spodobało się większości fanów. Film zaczyna się od mężczyzny uciekającego przed mordercą w garniturze. Udaje mu się uciec, przy okazji miażdżąc agenta przez 2 auta. W ręku trzyma maskę halloweenową, reklamowaną w telewizji. Następnie pada z wycieńczenia i trafia do szpitala, gdzie ostrzega wszystkich przed jakimś zagrożeniem. Chwilę później inny morderca w garniturze morduje go we śnie, po czym spokojnie wchodzi do auta, w którym oblewa się benzyną i podpala. Sprawą zaczyna interesować się lekarz Dan Chalice, wspólnie z młodą kobietą, córką zamordowanego mężczyzny z początku. Razem wyruszają tropem prowadzącym do niewielkiego, odludnego miasteczka, siedziby fabryki Silver Shamrock, tych samych od reklamy i masek. Na miejscu natrafiają na dziwnie kontrolowaną społeczność. Atmosfera miasta od początku jest niepokojąca, w subtelny sposób. Liczne kamery, czyste i puste przestrzenie sugerują, że miasto stanowi tylko fasadę, za którą kryje się coś dziwnego. Maski przedstawiające dynię, czaszkę i wiedźmę są dosłownie wszędzie. W sklepach, na billboardach, w reklamach telewizyjnych, które z hipnotyczną intensywnością powtarzają tę samą melodyjkę. Scenariusz filmu miesza elementy starożytnej celtyckiej magii, odwołując się do pogańskiego święta Samhain, z estetyką thrillera sci-fi. Od początku tajemnica wciąga, a każdy krok prowadzi głębiej w intrygę. Tutaj muszę się zatrzymać, żeby nie zdradzić fabuły, ale jeśli ten krótki wstęp Cię zaciekawił, czeka na Ciebie idealny film na Halloween. Season of the Witch kipi atmosferą tego święta, dużo bardziej dosłownie niż poprzednia część cyklu. O ile oryginalne Halloween Carpentera wykorzystywało październikową scenerię raczej jako tło do klasycznej opowieści mordercy polującym na nastoletnie opiekunki, o tyle trzeci film uczynił z samego święta centralny temat grozy. Wszystko to sprawia, że duch Halloween przenika każdy kadr trójki. Film znakomicie oddaje zarówno mroczny folklor święta, wspomniane celtyckie korzenie i sezon czarownic, jak i jego komercyjną, konsumpcyjną otoczkę amerykańskich lat 80. Trójka działa więc doskonale jako film na Halloween właśnie dlatego, że dotyka istoty tego święta, jego estetyki, tradycji i wypaczeń, w sposób zarazem rozrywkowy i niepokojący. Film jest również zaskakująco brutalny. Tak radykalne odejście od formuły początkowo spotkało się z mieszanym odzewem. Widzowie przywiązani do postaci Myersa i klasycznego slashera nie bardzo wiedzieli, co sądzić o Halloween bez Michaela. Wielu poczuło się zawiedzionych, że Season of the Witch nie kontynuuje wątków poprzedników. Krytycy również nie byli łaskawi. Film zebrał w 1982 roku głównie negatywne recenzje, a pod względem finansowym okazał się na tamten czas najsłabszym ogniwem cyklu. Dopiero lata później doceniono, jak odważnym i wyprzedzającym swoje czasy pomysłem było Halloween 3. Pozbawiony balastu oczekiwań związanych z Michaelem Myersem, film ten może być oglądany jako samodzielny, kultowy horror. Znakomita opowieść grozy w klimacie Halloween, broniąca się niezależnie od reszty serii. Coraz więcej fanów dostrzegało jego kreatywność i niezwykły klimat. Ja sam zaliczam się do grona osób, które szczerze cenią i uwielbiają Season of the Witch. Za to, że ma własną tożsamość i wizję. Trochę żałuję, że wizja antologii nie przyjęła się wtedy wśród widowni. Po fiasko, jakim była trzecia część, twórcy wrócili do bezpiecznej formuły, wskrzeszając Myersa w kolejnych sequelach. Z drugiej strony cieszę się, że powstał ten jedyny w swoim rodzaju rozdział serii. Dziś to coś więcej niż tylko ciekawostka bez Myersa. Dla mnie to niezależny klasyk horroru, który polecam każdemu miłośnikowi klimatów Halloween.
Przez lata moją halloweenową tradycją było zabijanie czasu w sezonowych wydarzeniach PvE Overwatcha. Od 2 lat jestem na Overwatchowym odwyku, więc postanowiłem wybrać coś nowego. I właśnie 2 lata temu na PlayStation wyszedł czarno-biały, polski retro horror. Gdy pierwszy raz o nim usłyszałem, pomyślałem, że to gra jakby stworzona specjalnie pod mój gust. A mowa o World of Horror. Powstała ona w całości jako dzieło jednego człowieka, Pawła Koźmińskiego, znanego pod pseudonimem Pan Staż. Co ciekawe, Koźmiński z zawodu jest dentystą, a grę stworzył w wolnych chwilach od pracy. Początkowo wymyślił World of Horror jako karciankę, lecz szybko dostrzegł większy potencjał w wersji komputerowej. Jako fan twórczości H.P. Lovecrafta, japońskiego mangaki Junjiego Ito, postanowił złożyć im hołd poprzez własną grę. Podczas researchu do mojego poprzedniego filmu o horror mandze dowiedziałem się, że Ito z wykształcenia jest technikiem dentystycznym. Swoją drogą nie wiem skąd ta korelacja między tworzeniem świetnych horrorów a pracy przy zębach. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Ito, polecam mój poprzedni film. Będzie on dobrym dopełnieniem tematu, bo gra czerpie garściami z jego prac. Pan Staż oprawę graficzną w grze narysował własnoręcznie w Paincie, w dwukolorowej estetyce jednobitowego pixel artu. Koźmiński sam przyznał, że taka minimalistyczna stylistyka pomogła mu oddać klimat horror mangi. Każdy ekran w World of Horror wygląda właśnie jak komiksowy panel, zmieszany ze starą technologią. Horror budowany jest poprzez atmosferę. Dzięki opisom i minimalistycznej grafiki, gracz dopowiada sobie resztę w głowie, przez co tworzy jeszcze gorsze koszmary, bo skrojone pod niego. Jeśli patrzycie na ekran i zastanawiacie się, co się na nim dzieje, kilka rund wystarczy do zrozumienia UI. Po prawej mamy kartę postaci, jej stan i ekwipunek. Po lewej okno zdarzeń z opisami i ilustracją sceny, a na dole kontekstowe akcje, które możesz wykonać. Na górze najważniejszy jest Doom Meter. Jeśli dojdzie do 100%, oznacza to porażkę. Jeśli chodzi o gameplay, to walka ma osobne okno. Układasz sekwencję ruchów, wypełniasz pasek czasu i odpalasz turę. Rozgrywka ma swój rytm. Czytanie wydarzeń, walka i pilnowanie, żeby Doom nie dobiło do 100%. To podstawowe wytłumaczenie nie powinno czynić największym horrorem zrozumienie UI. Poza tym jesteście mądrzy. W końcu oglądacie ten kanał. Dacie radę. Fabuła gry przenosi nas do fikcyjnego japońskiego miasteczka Shiokawa. W tej spokojnej, nadmorskiej okolicy zaczynają dziać się rzeczy niewytłumaczalne. Mieszkańcy zaczynają doświadczać coraz dziwniejszych, niewytłumaczalnych zjawisk. Coś pradawnego budzi się w głębinach. Przedwieczni bogowie powracają, wchodząc z powrotem do świata pogrążonego w szaleństwie. Ludzie popadają w obłęd lub znikają bez śladu, a w szpitalach, szkołach, opuszczonych mieszkaniach i ciemnych lasach dookoła Shiokawy dochodzi do mrocznych zjawisk. Wcielamy się w innego z mieszkańców miasta. Gra oferuje kilka postaci do wyboru, który jako jeden z nielicznych zdaje sobie sprawę z nadchodzącej katastrofy. Naszym zadaniem jest zbadanie serii tajemniczych spraw i powstrzymanie apokalipsy, nim będzie za późno. Grając pierwszy raz, byłem świeżo po mandze PTSD Radio i zbioru opowiadań Ito. Gra perfekcyjnie oddaje klimat tych opowieści. Łączy tradycyjny horror z tym miejskim, w bardzo japoński sposób. Od dłuższego czasu nie mogłem znaleźć nic poza mangą, co dostarczało ten rodzaj grozy. Po 2 latach wracam do gry i wciąż jestem nią pod wrażeniem. Ale co czyni tę grę tak dobrą? Rozgrywka została pomyślana niczym antologia krótkich opowieści grozy. Każda sesja w World of Horror składa się z rozwiązania 5 losowo wybranych tajemnic, a każde takie śledztwo to osobna historia z własnym początkiem i zakończeniem. Mamy więc strukturę przypominającą zestaw opowiadań, które łączy wspólne tło nadnaturalnego chaosu szerzącego się w okolicy. Każde rozwiązanie sprawy zbliża nas do finałowej konfrontacji. Po zebraniu wskazówek, gra prowadzi nas do lokalnej latarni morskiej, gdzie możemy spróbować powstrzymać przebudzenie pradawnego bóstwa. Jednego z kilku, bo gra losuje również antagonistę kampanii. Trzeba to zrobić, nim wskaźnik zagłady osiągnie 100%. Każda akcja i upływ czasu zbliża nas do momentu, gdy coś niewyobrażalnego przedrze się do naszego świata. Ten mechanizm presji czasu świetnie buduje napięcie i wymusza na graczu podejmowanie ryzyka. To ryzyko i pomysł nadmorskiej wioski blisko latarni od razu przeniósł mnie do świata Uzumaki, zmieszanego z nowymi tajemnicami. World of Horror balansuje elementy RPG z klasyczną przygodówką. Eksplorujemy lokacje w mieście, szukamy tropów, rozwiązujemy zagadki i walczymy z napotkanymi potworami. System walki jest turowy. Możemy wybrać ataki i akcje obronne z ograniczonej puli akcji. Walka jest tu bardziej taktyczna niż widowiskowa. Każdy punkt zdrowia i poczytalności, nasze 2 główne paski zdrowia, jest na wagę złota. A wiele starć lepiej przemyśleć 2 razy niż ślepo rzucać się na wroga. Czasem ucieczka bywa najlepszą opcją, zwłaszcza gdy na drodze staje coś, co wykracza poza ludzkie pojęcie. Spodobał mi się też aspekt, że każda decyzja niesie konsekwencje. Jeśli uciekniemy od przerażającego miejsca, może odbić się to na naszej psychice. Jeśli zmierzymy się z tajemniczym zagrożeniem, potencjalnie możemy więcej zyskać i więcej stracić. Mocną stroną gry są same tajemnice, czyli historie do odkrycia. Każde to osobny hołd dla innego rodzaju grozy. Znajdziemy tu wiele nawiązań do japońskich legend miejskich, horroru nadnaturalnego, body horroru oraz klasycznych motywów lovecraftowskich. Już na początku możemy trafić na misję, w której po szkolnych korytarzach krąży zjawa wysokiej kobiety, uzbrojonej w ostre nożyce, co jest nawiązaniem do słynnej legendy o Kuchisake Onna.
Według japońskiego folkloru to kobieta nosząca maseczkę. Zaczepia przechodniów, najczęściej dzieci, pytając, czy jestem ładna? Jeśli ktoś odpowie tak, kobieta zdejmie maskę, odsłaniając przerażające rozcięcie od ucha do ucha. Jakby jej usta zostały brutalnie poszerzone. Wtedy zadaje drugie pytanie. A teraz? Od odpowiedzi nie ma ucieczki. Nie skutkuje atakiem nożyczkami. Odpowiedź tak kończy się podobnie. Ofiara zostaje okaleczona w ten sam sposób, by pasować do jej wyglądu. Niektóre wersje podają, że jeśli powiesz coś nietypowego, na przykład tak sobie, albo dasz jej cukierka, czy rzucisz jej pytanie z powrotem, zyskujesz czas na ucieczkę. W grze misja jest swego rodzaju tutorialem. Krótka i dobrze pokazuje, czego spodziewać się po reszcie gry. Innym razem nasze śledztwo dotyczy odciętej od świata wioski, w której co 27 lat odbywa się tajemniczy festiwal. Bohater zostaje tam zaproszony przez ciotkę, więc wyruszamy poza miasto, odkrywając nową lokację. W dzień możesz obserwować festiwal, rozmawiać z mieszkańcami i rozkoszować się gorącymi źródłami. Jednak miasto i okoliczny las skrywa tajemnice, które wkrótce będziemy musieli odkryć. Moje ulubione śledztwo zaczyna się następująco. W szkole rozprzestrzenia się niebezpieczna zabawa. Po lekcjach trzeba wytrzymać w nieużywanej toalecie i spotkać Akamanto. Dyrekcja zakazuje gry, ale to tylko podsyca ciekawość. Jako nowa uczennica lub uczeń trafiasz w sam środek akcji i musisz ustalić, co dzieje się naprawdę, zanim zniknie ktoś następny. Śledztwo prowadzi przez szkolne korytarze, pływalnie, centrum miasta i szpital. Warto zebrać plotki, rozmawiając z uczniami. Znajomość szczegółów legendy ma znaczenie przy kulminacji misji. W japońskich legendach Akamanto to wysoka postać w czerwonym płaszczu i masce, czająca się zwykle w ostatniej kabinie. Według legendy Yokai podchodzi nocą i zadaje pytanie o kolor. Czy chcesz czerwony czy niebieski? W większości wersji każdy z tych wyborów kończy się fatalnie. Motyw powracający mówi, że odmowa przyjęcia czegokolwiek jest jedyną rozsądną odpowiedzią. Istnieją dziesiątki wariantów. Zamiast papieru bywa płaszcz lub peleryna. Odpowiedź żółty w niektórych przekazach kończy się utopieniem twarzy w sedesie, a próba podania innego, nieoferowanego koloru bywa karana, zabraniem do zaświatów. Właśnie takie zróżnicowanie misji sprawia, że gra ani przez moment nie popada w monotonię. Każdy scenariusz zaskakuje nas czymś nowym. Każda misja ma wiele zakończeń, dzięki czemu nawet po przejściu wszystkich śledztw czeka nas coś nowego. Motywuje to do wielokrotnego przechodzenia gry i odkrywania kolejnych sekretów. A sekretów jest tutaj pod dostatkiem. Grze towarzyszy świetna, hipnotyczna ścieżka dźwiękowa, której powtarzalne, niepokojące motywy potrafią zapaść w pamięci niczym upiorna kołysanka. Po wieczorze rozgrywki melodie dalej grały mi w głowie po zakończeniu. I choć gra pozwala nam na eksplorację i podejmowanie decyzji, często towarzyszy temu uczucie rezygnacji i nihilizmu. Nasze wybory mogą co najwyżej opóźnić nadciągającą zagładę. World of Horror kapitalnie oddaje ten kosmiczny pesymizm Lovecrafta. Nieraz czujemy się jak bohater horroru, który jest zdany na łaskę sił poza ludzką kontrolą. W trakcie rozgrywki można zadać sobie pytanie, czy w ogóle da się tu wygrać z przeznaczeniem? Jednak właśnie ta niepewność i bezsilność wobec nieznanego czyni grę jeszcze bardziej emocjonującą. Więc dlaczego warto zagrać w World of Horror? Przede wszystkim dlatego, że to pozycja absolutnie unikatowa. Trudno znaleźć drugą taką grę, która łączyłaby oldschoolową formę z japońską grozą i lovecraftowską mitologią w jedną, spójną całość. Każdy fan horroru znajdzie tu coś dla siebie. Gra jest przy tym pełna easter eggów dla znawców gatunku. Rozpoznawienie nawiązań do ulubionych opowiadań czy filmów daje mnóstwo satysfakcji. Rozgrywka w formie krótkich, losowych historii idealnie nadaje się na halloweenowy wieczór. Możecie odpalić grę na chwilę, a ockniecie się po kilku godzinach, chcąc odkryć jeszcze tylko jedną tajemnicę więcej. Dodatkowym plusem jest to, że tytuł działa praktycznie na wszystkim, od PC-ta po Switcha i nie zrujnuje wam portfela, więc łatwo dać mu szansę. The Autumnal to Comics, który według mnie doskonale uchwycił zarówno grozę, jak i urok jesieni. Tak jak w serii filmów Halloween, zawsze pociągnęła mnie ta wizja ciepłej, kolorowej amerykańskiej jesieni. Jaskrawych liści, spokojnych przedmieść, domów przeozdobionych dyniami. Czuję za nimi nawet dziwną nostalgię, a nawet tego nie doświadczyłem na żywo. W Polsce jesień to dla mnie bardziej deszcz, błoto i szare niebo, a te kilka słonecznych dni było raczej wyjątkiem. Dlatego tak bardzo ciągnęło mnie zawsze do fikcyjnych jesieni. Malowniczych, przesyconych kolorem, ale z mrokiem, czającym się tuż pod powierzchnią. Po całym dniu latania po domach w poszukiwaniu cukierków, gdy zapadał zmierzch, świat zmieniał się w coś zupełnie innego. Ciepłe barwy znikały, a potwory wychodziły z cienia. The Autumnal idealnie oddaje właśnie ten moment przejścia. Jeśli widzieliście mój film o horrorze natury, wiecie, że szczególnie porusza mnie groza, która wyrasta z przyrody. I właśnie to znajdziemy w Comfort Notch, fikcyjnym miasteczku reklamującym się jako stolica najpiękniejszej jesieni w Ameryce. Tam trafiają Kat Somerville i jej córka Sybil, zostawiając za sobą trudne życie w mieście i bolesną przeszłość. Kat sama wychowuje córkę. Jest kobietą po ciężkich przejściach, która dowiaduje się o śmierci swojej matki. Ich relacja od początku stanowi zagadkę. Kat nienawidziła jej i odcięła się od niej wiele lat temu, po tym jak ta wyrzuciła Kat z domu. W testamencie otrzymuje dom w Comfort Notch. Kat postanawia zostawić za sobą swoje dotychczasowe życie i razem z córką wyrusza do rodzinnego miasta. Dostała od życia szansę
na symboliczny nowy początek. Comfort Notch wydaje się być jak z pocztówki. Złote liście, uśmiechnięci sąsiedzi i przytulny jesienny klimat. Jednak od pierwszych chwil widać, że pod tą fasadą coś nie gra. Kat domaga się zobaczyć ciało matki, by ostatni raz ją zobaczyć. Na pogrzebie, na którym pojawiły się tylko we dwójkę, dziwna kobieta pracująca w domu pogrzebowym zbywa ich pytania. Cała ta sytuacja wydaje się przedziwna. Gdy pracownica na chwilę znika, Kat siłą otwiera trumnę. Gdy jej oczom na ułamek sekundy pojawia się niepokojący widok. Zanim widzimy, co zobaczyła bohaterka, pracownica momentalnie zatrzaskuje trumnę i pospiesza je do wyjścia. Kat z niedowierzaniem nie może wyrzucić obrazu tego, co zobaczyła przez ten ułamek sekundy. Zwłoki wydają się wypchane liśćmi. Tutaj tajemnica dopiero się zaczyna. Wśród dzieci krąży piosenka o liściach i kobiecie, które Kat mgliście pamięta z dzieciństwa. Coraz częściej pada jedno imię. Jakie tajemnice skrywa miasto i stary dom bohaterki? Polecam przekonać się samemu w jesienną noc. Komiks prowadzi nas przez powoli odkrywaną historię, pełną niedopowiedzeń. Fabuła rozwija się spokojnie, skupiając się najpierw na relacji między Kat i Sybil. Ich relacja nie jest oczywista. Dialogi bohaterek są tu świetnie napisane. Pełne przekomarzań, emocji i miłości. Nie są to bezosobowe postaci z horroru. Są bardzo ludzkie. Wraz z kolejnymi rozdziałami na jaw wychodzą nie tylko sekrety miasteczka, ale też dramaty przeszłości bohaterki. Jej relacja z matką, dzieciństwo w Comfort Notch i traumy, które nosiła na barkach od lat, choć starała się o nich zapomnieć. Oprawa graficzna jest absolutnie wyjątkowa. Obrazy są pełne barw, ale z dziwną, niepokojącą atmosferą. Jesień jest tu piękna, ale nigdy nie jest bezpieczna. Horror autumnal działa przez atmosferę, niedopowiedzenie i folklor. Ten prawdziwy, głęboki, zakorzeniony w lękach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Historia wyróżnia się na tle innych, jak dynia świecąca w ciemnym oknie. Piękno i brzydota, nostalgia i horror splecione są tu w jedną, nieodłączną całość. Dzięki temu na zmianę odczuwałem zarówno zachwyt, jak i niepokój. Autorzy wspólnie stworzyli dzieło, które równie dobrze mogłoby być niezależnym filmem A24. Melancholijnym, powolnym, ale przerażającym w subtelniejszy sposób, jak przykładowo Midsommar. Na szczególną uwagę zasługuje też motyw liści. Jesień to czas przejścia, między światłem a ciemnością, życiem a śmiercią. Opadające liście sugerują cykl przemijania, ale też nieuchronność powrotu. W kontekście historii Kat i Sybil symbolizują rodzinne traumy, tajemnice i emocje, które, choć przysypane, nie zniknęły. Wracają co roku, tworząc motyw cykliczności traum i rodzinnych sekretów. Kat nadal zmaga się z demonami własnej przeszłości i żałobą podczas jednoczesnego wychowywania i dbania o Sybil. Mimo ciężkiej sytuacji, komiks pokazuje determinację i miłość w ich relacji matka-córka, czyli coś, czego Kat nie zaznała. W folklorze i mitologii jesień często łączyła się z motywem granicy między światem żywych a umarłych. W komiksie widać to bardzo wyraźnie. Liście są niemal fizycznym przejawem czegoś nenazwanego, co przenika Comfort Notch i otacza główną bohaterkę. Mógłbym jeszcze dłużej gadać na temat tego dzieła, ale staram się nie spoilerować. Całość zamyka się w 8 zeszytach. Przeczytałem je w jeden wieczór, tracąc całkowicie poczucie czasu. Ale historia została ze mną na długo. To opowieść o rodzinie, winie, powrocie i o tym, jak przeszłość wraca, nawet jak bardzo chcemy ją zostawić za sobą. I właśnie dlatego, na finał tej halloweenowej nocy, polecam serdecznie ten komiks. Na tle zombie, wampirów czy guli, ta historia wyróżniła się dla mnie najbardziej. Bawcie się dobrze w to Halloween i do następnego. Chciałbym was poinformować, że ruszył Patronite i strona dostawiania kawy. Linki w opisie. Od razu powiem, że żadne główne filmy nie będą za paywallem. Tylko bonusy, takie jak natychmiastowy dostęp do nowych filmów przed publikacją na YouTube, dostęp do postów, w których co miesiąc polecam filmy, gry, komiksy i albumy, czy wstawienie twojego imienia niku w napisach filmów. Więc jeśli za moment w outro chciałbyś zobaczyć swój nick jako pierwszy, to masz idealną okazję. Udostępnię też mój krótki horror, który nagrałem w liceum. Od razu mówię, że jest wątpliwej jakości. Jeśli lubisz ten styl i chcesz, żebym mógł poświęcać na to więcej czasu, każda forma wsparcia to ogromna pomoc. Jeszcze testuję pomysły, więc mogą dojść nowe bonusy. Wciąż moim priorytetem jest YouTube, a to idealna forma do dzielenia się bonusowym dopełnieniem kanału. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego.